No więc urodziłam się w Dzierżoniowie, gdzie tata pracował w fabryce Diora. Tam był wiceszefem albo już szefem, nie pamiętam. No, zawsze był związany oczywiście najpierw z elektryką, potem z elektroniką, bo to była jego zresztą kierunek studiów. I ja niewiele pamiętam jako dziecko. Wiem, że moja mama, która pochodziła z Estonii i która nie znała na początku polskiego zupełnie. Oni się poznali na Syberii, moi rodzice, więc mama nie władała zupełnie polskim, władała estońskim i niemieckim perfekt. I rosyjskim. I oni się porozumiewali po rosyjsku. Co trwało zresztą potem też dłużej, bo jak chcieli coś przede mną ukryć, to rozmawiali ze sobą, prawda, po rosyjsku. Stąd pewno też u mnie niezła znajomość tego języka, szczególnie akcentu. I wiem, że mama tam do opieki nade mną miała taką Fräulein, prawda, no bo tam jednak część Niemców w Dzierżoniowie została. To jest wszystko, co ja pamiętam właściwie. No pamiętam, że fajnie było, no. Było znaczy dla mnie był to duży dom, gdzie było mnóstwo przestrzeni. No i ja się bawiłam. Było bardzo ładne podwórko, a to pamiętam. Było bardzo ładne podwórko, duże takie z ogrodem i na tym podwórku mój kuzyn Aleksander Żuławski, który potem wyjechał do Izraela, przyjechał na wakacje do moich rodziców i zbudował mi domek dla lalek w tym ogródku. To pamiętam. I to by było na tyle. Potem w 1951 roku, 50-51, tata został przeniesiony do Warszawy. Myśmy się przenieśli do Warszawy. Na początku jeszcze nie miał mieszkania, więc mieszkaliśmy bardzo elegancko w hotelu Bristol nawet. Co był problemem o tyle, że trzeba było pieska, prawda, przenosić, bo zawsze mojemu życiu towarzyszyły psy. Rodzice bardzo kochali zwierzęta. No i potem dostaliśmy mieszkanie tam, gdzie potem mieszkali rodzice przez bardzo wiele lat na Ochocie. No, co muszę powiedzieć z ogromną dumą, jak gdyby, że nigdy nie było ukrywane przed nikim, że jesteśmy Żydami z pochodzenia. Nigdy. Bardzo jestem im za to jak gdyby wdzięczna, prawda, bo no, miałam świadomość tego, kim jestem. No, w momencie, kiedy dojrzałam, prawda, byłam starsza, pamiętam po powrocie do Warszawy apele PCK, gdzie tata szukał swojej rodziny. Miał 5 rodzeństwa jeszcze. Niestety nikt się nie ostał. Wszyscy zginęli bądź w getcie, bądź w Auschwitz. Ale to pamiętam, że zresztą wtedy ogromna była, z tego co pamiętam, PCK szukało właśnie po wojnie ludzi. No i to pamiętam, że właśnie tata szukał. Jednocześnie ja nie odczuwałam tego, że no, w jakim nastroju i tak dalej musiał być mój tata, prawda, no, po stracie całej rodziny. No i tak jak mówię, nigdy się nie ukrywało. Oczywiście miałam związane z tym różne, prawda, perypetie, włącznie z Typarszywo-Żydowo i tak dalej, no ale to było jak gdyby Ale miałam jednocześnie tylu przyjaciół na tym podwórku, do dzisiaj zresztą mam przyjaciółki, że jak gdyby, no dobra, no ktoś tam sobie coś powiedział i dobra. Potem w szkole, jak wprowadzili religię przymusowo do szkół, bo był taki moment, no również, prawda, ja właściwie chyba zajdzie 1 albo 2 osoby wychodziły z lekcji religii. No też tam szły za mną jakieś, prawda, inwektywy, ale no Potem poszłam do szkoły słowackiego, no, gdzie tak chyba 1/3 klasy to byli Żydzi. Włącznie z Ewą Zarzycką, która nie wiem, coś tam maczała, prawda, już sama nie wiem co w kawie, bo to opisane jest właśnie w tych książkach. Włącznie z Elką Bielską, której właśnie ostatnio też sobie przypomniałam, wywiad z nią jest w książce pani Torańskiej. Kryśka Winawer i tak dalej, i tak dalej. W przedostatniej klasie dobił do nas Adam Michnik, który został przeniesiony chyba z Batorego albo z Rejtana, już nie wiem.
No więc klasa była, w ogóle szkoła była, to była przedwojenna żeńska szkoła, liceum, prawda? Więc sporo było nauczycieli jeszcze z tamtego okresu. No, szkoła była bardzo fajna, bo jak do dzisiaj przypominamy sobie ze znajomymi imiona, nazwiska, prawda, ludzi, włącznie z Witkiem Osiatyńskim i tak dalej, no to tam było naprawdę kuźnia no, części takiej naprawdę fajnej młodzieży. I ci nauczyciele jak gdyby sprzyjali temu też. Ja poznałam w ostatniej klasie tam potem mojego przyszłego męża. Nie był Żydem. No, o. No i tak się zaczął, prawda, jakaś tam historia. Będąc również w liceum jeszcze, uczęszczałam do klubu Michnika i no i na Nowogrodzką oczywiście, tam 5 zdaje się, do tego klubu TSK Żetu, gdzie odbywały się różne tam potańcówki i tak dalej. Co ja mogę powiedzieć? Że tak, że część tej młodzieży, część tych moich znajomych, włącznie z Gieńkiem Smolarem, a u Alika Smolara zdawałam ekonomię, egzamin na uniwerku. No, część była ludzi zamożnych. Była to taka trochę czerwona burżuazja, prawda? Jeszcze na chwilę wracając, tylko chcę powiedzieć, że ponieważ od początku nie podobał mi się komunizm, ani socjalizm, ani w ogóle to, co się działo, dla mnie strasznie ważne jest poczucie wolności. Może też wtedy się zrodziło, nie wiem. To zadawałam tacie często pytanie. Dlaczego? Bo on należał do partii. Moja mama też. No więc tata powiedział, słuchaj, bo ja uwierzyłem w ideę równości, którą siał komunizm, prawda? A ponieważ, no właśnie jako student Politechniki Warszawskiej, zdaje się jeden z najlepszych na roku, siedział w oślej ławce, ponieważ był Żydem, no to ta idea trafiła, prawda? Zresztą z tego, co tutaj piszę w tym życiu przeciętnym, świetnie jest to właśnie opisane, jak ci młodzi Żydzi przystępowali do tego cholernego komunizmu, prawda, wierząc w święcie, że będzie w ogóle cudownie. Równość, wolność i braterstwo, tak, tylko że to we Francji. Ale należał, bo już pracował wtedy na stanowiskach dosyć eksponowanych w Komitecie Nauki i Techniki. Nie mógł jak gdyby się wycofać z tego, byłoby to bardzo źle widziane. No, trudno. Mama należała też właściwie za bardzo do dzisiaj nie wiem dlaczego, bo pochodziła z bardzo zamożnej rodzinie w Estonii. Potem wylądowała, prawda, na Syberii, uciekając przed Rosjanami, a nie Niemcami. No ale też należała do partii. Mama była nauczycielką rosyjskiego. No i właśnie w tej szkole ja czasami czułam, że no, moi rodzice, prawda, finansowo nie dorastałam do części. Z tym, że byliśmy zżyci bardzo. Bardzo dużo, do harcerstwa bardzo dużo nas należało. Było bardzo fajne harcerstwo słowackim. Byliśmy taką fajną paczką. W tym tak zwanym Żyd klubie, czyli tam na tej Nowogrodzkiej, no zostałam nieco odsunięta w momencie, kiedy, prawda, miałam chłopaka Goja. Nie było to dobrze widziane. O, tam był również Andrzej Titkow, reżyser. No, cała grupa ogromna, prawda, tej młodzieży. Z tym, że ja tam chodziłam dosyć często na jakieś tam właśnie takie wieczorki. No a potem bardzo mnie zainteresowały wszelkie dyskusje w klubie Michnika. No ponieważ samego Adama dobrze znałam, prawda? Do dzisiaj zresztą utrzymujemy jakieś tam luźne kontakty. Zawsze go bardzo podziwiałam za jego wiedzę i w ogóle. No to się tak działo. No oczywiście, że te spotkania niektóre były, prawda, nie wiem, czy nagrywane, czy coś. Jakieś ulotki się roznosiło.
i tak dalej, i tak dalej. Potem zdałam na uniwerek na Wydział Romanistyki, zresztą pod wpływem mojego taty, który nieźle znał francuski i bardzo kochał Francję i kulturę francuską. No to ja najpierw chciałam na medycynę, ale na szczęście tata mnie odwiódł do tego pomysłu i zdałam na romanistykę. No i już, i studiowałam. No i teraz jak byłam na 3. roku, nadszedł marzec 68 roku. No więc oczywiście myśmy na wydziale, większość z nas strajkowała. No tam się również i spało. Również chodziłam na wiece pod Politechnikę, bo tam studiował mój przyszły mąż. No i pamiętam bardzo, bo te budynki, które są przy samym krakowskim przedmieściu, no to myśmy tam jakoś wchodzili, chociaż tam były biura i obserwowało się między innymi to, co się dzieje na krakowskim przedmieściu. I wiem tylko, że oni filmowali, prawda, więc wiem, że kolega mi zawsze tam głowę, prawda, chował, mówił uważaj, bo sfilmują i ten. Natomiast widzieliśmy rzeczy straszne. Włącznie z zabiciem chłopca na schodach kościoła Świętego Krzyża. ZOMO go zapałowało po prostu. No i tak ten strajk trwał, prawda? W międzyczasie mój tata został wywalony z pracy. Jako jeden z naczelnych sionistów, prawda, w Komitecie Nauki i Techniki. A tam Żydów było sporo w tym Komitecie Nauki i Techniki, z tego co ja pamiętam. No dla ojca to była autentycznie tragedia. To już było właśnie po wydaniu książki, czyli gdzie naprawdę ten świat jak gdyby inżyniera no, docenił bardzo mojego tatę, prawda? No bo ja pamiętam, ile on studiował po angielsku, po francusku, po polsku książek, żeby napisać te książki. No to było kompletnie coś nieznanego w naszym kraju jeszcze ta technika laserowa, prawda? I mimo tego uznania, no, przez organizacje, oczywiście były zebrania organizacji partyjnej, prawda, i no, że właśnie sionista. Ale wie pani dokładnie, jak to wyglądało? To właśnie było zebranie? Tak. Tam... Tak. I mówili, że zrobiłeś to i to, że zrobił pan to i to, że chce pan do Izraela, że olewa pan Polskę i tak dalej, i tak dalej. A on pracował dla Polski. Zresztą tata, tak jak i ja, całe życie czuł się Polakiem pochodzenia żydowskiego. Ponieważ mój przyszły teść również pracował w Komitecie Nauki i Techniki, więc on mi wtedy powiedział, mówi, słuchaj, uważaj na tatę, ja nic nie mogę zrobić, bo wywalą jego i mnie. Znaczy, najpierw było wywalenie z organizacji partyjnej oczywiście, no a potem szło za tym wywalenie z pracy, bo jak kogoś wywalili z partii, no to musiał opuścić, prawda, zakład pracy. I wiem, że no, w domu, prawda, dawałyśmy z mamą tacie jakieś tam środki uspokajające. Ja pamiętam jego minę wtedy, ja pamiętam on zadawał pytanie, dlaczego? Co ja złego zrobiłem? Cała moja rodzina zginęła za to, że byli Żydami. To teraz jeszcze ja? Dlaczego? Wszystko, co robię, robię dla Polski, a nie dla Izraela. No ale to nic nie dało, prawda? Ja wtedy poprosiłam tatę, żeby oddał legitymację partyjną. Mówię, bój się Pana Boga, już dosyć tego. No, zrobili ci już naprawdę tyle, że zupełnie nie czujesz chyba potrzeby przynależenia do tej organizacji. Tata oddał tę legitymację, na szczęście. No i teraz powstał dylemat. Co dalej? Nigdy tam pieniędzy za bardzo odłożonych to oni nie mieli, bo wydawanie książek to może dzisiaj jest intratne, ale wtedy nie. No więc tak, ja miałam no właśnie chłopaka, prawda, Polaka. No ta znajomość była taka idąca raczej w kierunku, że będziemy razem.
Potem no, tata czuł się, znaczy nie czuł zupełnie potrzeby wyjazdu, natomiast mama już raz zmieniła ojczyznę. I bardzo ciężko to do końca swojego życia przechodziła, bardzo ciężko. Chociaż myślę, że wyjazd do Szwecji nieźle by jej zrobił, bo poczułaby się w tamtych klimatach. No ale ona też nie chciała, no bo już nareszcie miała pracę, pracowała jako nauczycielka, była bardzo kochana przez młodzież. Znała polski bardzo dobrze, bardzo szybko się nauczyła i robiła takie śmieszne błędy, no ale to tego, natomiast świetnie mówiła po polsku. No też nie za bardzo. No i powstał dylemat, prawda, co robić dalej. No tu wszyscy wyjeżdżali, prawda, bardzo wielu moich znajomych z klasy, ze studiów, głównie ze słowackiego, wyjeżdżało. No, również dotarła do mnie taka świadomość wtedy też, że no właśnie tej takiej czerwonej burżuazji, jak gdyby, znaczy zdałam sobie z tego też wtedy sprawę trochę, bo no, tym ludziom łatwiej było wyjeżdżać jednak, prawda? Mieli gdzieś tam jakieś pieniądze, część z nich przynajmniej. No ale to nie ma specjalnego znaczenia. W każdym razie tata dostał pracę jako zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Telekomunikacyjnego. Tam zaryzykowali po prostu. Stwierdzili, że chcą go mieć tutaj, że będzie wydawał książki dalej i oni mają w nosie i zatrudnili go. No i wtedy jak gdyby, bo właściwie myśmy czekali do 3 miesięcy. Jeżeli po 3 miesiącach nic się nie stanie, no to nie byłoby z czego żyć. Z tego widocznie mieli pieniądze na jakieś tam 3 miesiące. No nie wiem, no bo aż tak ja nie wnikałam w to oczywiście. Na to... Tak. Przepraszam, czyli to było jakby takie postanowienie, że tak. Czekamy 3 miesiące, jeśli tak. ojciec nie znajdzie pracy, to wyjeżdżamy. No tak, bo nie mamy środków do życia, no po prostu. No, mieliśmy wtedy, pamiętam, że wspominano Szwecję, wyjazd do Szwecji. Natomiast jak gdyby nie wiem, czy brali pod uwagę rodzice, czy nie Izrael. Nie wiem. Dzisiaj to chętnie bym ich do tego namówiła, ale wtedy... Znaczy, wie pan, to jest... Tak rozmawiałam niedawno ze znajomą, która jest tam dzieckiem Holokaustu i ona mówi, właściwie wiesz co, dlaczego człowiek nie wyjechał? Nie wiem. Bo było bardzo dużo możliwości. Ci wszyscy ludzie się jednak urządzili. No ja niedawno byłam w Izraelu i zakochałam się absolutnie w tym państwie, bo moim zdaniem jest to przepiękne zupełnie państwo, cudowni ludzie i tak dalej. Ale wtedy, no nie, no. Poza tym, no ja też jak gdyby całe swoje, no byłam na 3. roku studiów. Bardzo lubiłam swoje studia. Miałam kolegów, koleżanki, no miałam poza tym tego swojego przyszłego męża, prawda. Tym bardziej, że wiadomo było, że jeżeli moi rodzice by wyjechali, no to ten mój przyszły teść wyleciałby też z pracy. On mi to powiedział. To znaczy, to nie wpłynęło na decyzję w jakikolwiek sposób oczywiście, bo no, ja jeszcze nie byłam żoną, prawda, tatka Skali. W związku z tym, no, ale prawdą jest, ponieważ w komitecie wiadomo było, że mój tata, prawda, i pan Skala są w jakiejś tam, że dzieci ich się mają k sobie, no to prawdopodobnie też również, znaczy z tego, co mi powiedział, wyleciałby z roboty. A był wtedy dyrektorem gabinetu ministra Kaczmarka. No, czyli taka funkcja, powiedziałabym tak, bo mi też taką karierę zawsze robił, urzędniczą, powiedziałabym bardzo. No i jak tata dostał pracę, decyzja została podjęta, że nie wyjeżdżamy. Ku uldze wszystkich wtedy. No i już. Jeszcze jest ciekawa rzecz, mianowicie, ja nie pamiętam w tej chwili dokładnie, czy to był 68 czy 69. Ja dostałam paszport po raz pierwszy na wyjazd do Francji. No co było trochę dziwne.
bo przedtem odmówili mi. Chyba raz albo 2 razy, nie pamiętam. No więc wyjechałam i tam spotkałam, czy w ogóle pojechałam do przyjaciół mojego taty, którzy wyjechali na szczęście przed wojną, z Płocka, bo mój tata z Płocka, czyli to w ogóle całe jeszcze środowisko płockich Żydów, prawda, w którym myśmy się częściowo obracali. Bardzo dużo z nich wyjechało w 1956 i w 1968. Bardzo dużo. Czyli tacy najserdeczniejsi przyjaciele mojego ojca wyjechali. I jak dostałam ten paszport, pojechałam do Francji i spotkałam tam przyjaciela mojego taty, Olka Jesiona, który zrekonstruował pomnika w Warszawie, ten pomnik lotnika. To on właśnie, rzeźbiarz. Wspaniały zupełnie człowiek. I ja go pytam, wujku, ale właściwie to dlaczego oni mi dali ten paszport teraz? On mówi, no co ty, mówi, dziecko głupia jesteś? Chodziło o to, żebyś ściągnęła rodziców. Chcieli się pozbyć ich po prostu. Ale mało. Jednocześnie zrobili mi tym kuku, ponieważ mniemam, jak potem dotarło to do mnie, część z moich znajomych właśnie Żydów, którzy wyjechali, sądzili, że ja coś zrobiłam miłego dla, prawda, policji, milicji, przepraszam, i tak dalej, bezpieczeństwa, służby bezpieczeństwa, że dali mi paszport. Czyli taka dwubiegunowość urocza, która wtedy, prawda, istniała. No, nienawidziłam tego wszystkiego. Było to dla mnie po prostu straszne. To, co się... No właśnie ta ilość moich znajomych, która musiała opuścić kraj. To, co robili z dorosłymi ludźmi, typu mój tata i tak dalej, było to koszmar zupełnie. No i już, no, skończyłam studia. Wyszłam za mąż za tegoż właśnie mojego starszego trochę kolegę, który chodził notabene do klasy z panną Ochabówną, którą potem żeśmy się zaprzyjaźnili, z Mańką. Tam ona siostrę straciła, zdaje się, niedawno, bo na cmentarzu żydowskim widziałam właśnie. Tata pracował. Był, no właśnie wydał tę drugą książkę, zresztą 2 wydania były tej drugiej książki. No i już, a ja jeździłam od czasu do czasu do Francji. W międzyczasie urodziła się moja córka. W międzyczasie się rozwiodłam. No i właściwie to tak by to wyglądało. Pracowałam na uniwersytecie, byłam starszy wykładowca języka francuskiego. Przez 40 lat pracowałam w tej uczelni, ale bardzo to lubiłam. Bardziej, że jak wychodziłam na Krakowskie Przedmieście, do dzisiaj, jak jestem w złym humorze, to jadę na Krakowskie Przedmieście, bo dla mnie to jest takie właśnie miejsce, gdzie ja oddycham i czuję się bardzo dobrze. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, że oczywiście, bo ja tuż po studiach zaczęłam pracować w Liceum Gottwalda, obecnie Staszic, czyli to matematyczne, takie genialne, prawda, tego. I tam podszedł do mnie pierwszy sekretarz i mówi, słuchaj, zapisz się do partii. Ja mówię, słuchaj, matka w partii, ojciec w partii, mąż, który pracował w zakładach Kasprzaka, musiał być w partii, teść w partii. Ja mówię, słuchaj, dosyć już, prawda, nie powiem brzydkiego słowa, w rodzinie. Nie masz co na mnie liczyć. Nigdy w życiu się do partii nie zapiszę. Nie zapisałam się. No, potem Solidarność, no to chyba tak jak wszyscy jacyś tam Polacy, prawda, brałam też w tym udział. Nosiłam ulotki, chodziłam na demonstracje i tak dalej, i tak dalej. No też w pewnym ograniczonym, w pewnym momencie zakresie, ponieważ no, miałam córkę, prawda, więc... Ale co mogłam, to robiłam, bo uważałam, że wolność jest rzeczą najważniejszą. Ze studentami dosyć często, ponieważ taki znajomy z ambasady, również moim przyjacielem bardzo serdecznym był Stefan Meller, który potem był ministrem przez krótki okres czasu spraw zagranicznych, był ambasadorem w Paryżu i tak dalej.
I on dzięki niemu dostawałam Le Monde. I to czytałam ze studentami. Bardzo mnie kochali wtedy, bo to jeszcze za komuny oczywiście. No, to była taka wielka satysfakcja, że udawało nam się jakoś tam właśnie takie rzeczy normalne. No i już, no. Nie wiem, co jeszcze. Jak no Państwo zostają, jak to Pani środowisko rówieśniczo-towarzyskie, jak wygląda ta Polska dla Pani po 68, no nie do, mówię symbolicznie, tak? No powiedzmy po tym Znaczy, okresie. ja panu powiem, no, ja miałam bardzo wielu przyjaciół Polaków również. Część przyjaciół Żydów wyjechała. Bardzo wiele osób się ukrywało ze swoim żydostwem. To tam ileś lat temu to takie modne się zrobiło, prawda, szukanie. Okropne to było, no, po prostu dla mnie był to zupełny koszmar, ponieważ poczułam się, że nie jestem po pierwsze 100% Polką, prawda, jeżeli wypomina mi się moje pochodzenie. Smutna, w ogóle Polska była smutna jak nie wiem co, tylko człowiek był młody. A wtedy też inaczej się podchodzi do życia, jak człowiek jest młody. No, to się wyjeżdżało, po górach się chodziło, na żaglówce się pływało, bo przyjaciel miał żaglówkę, prawda, więc jak gdyby, no, ale oczywiście, że mam przyjaciół we Wrocławiu, no to też tam dyskusje się odbywały, no wszędzie dyskutowano wśród jednak młodych ludzi, bardzo. Nie baliśmy się. I czego dotyczyły te dyskusje? No życia, co robić, no jak żyć w tym wszystkim, że no jakaś wolność by się przydała, że no właśnie, no dlaczego tyle osób musiało wyjechać tylko dlatego, że prawda, było pochodzenia żydowskiego. No nie zgadzaliśmy się. Może dlatego przystąpiliśmy potem dosyć, prawda, licznie do Solidarności, żeby coś w tej Polsce jednak zmienić. A jak reagowali Pani rodzice na no, Pani udział w studenckim marcu na uniwersytecie? Nie opanowali. Znaczy wiedzieli, że poza tym na niewiele to się zda. Bo ja dosyć stanowcza byłam wtedy, jeśli chodzi o to. Bali się, no oczywiście się bali, bardzo się bali. No ale no, jednocześnie było to wyrażenie przeze mnie jakiegoś takiego rodzinnego protestu, prawda, że właśnie stanęliśmy przed takim problemem, że tata z tej pracy i tak dalej, no. Byłam bardzo dumna ze swojego taty, bardzo. Tym bardziej, że jeszcze w międzyczasie robiłam jakieś tam korekty tych książek i artykułów, prawda? Chociaż ojciec pisał bardzo piękną polszczyzną. No ale też w to wszystko jak gdyby wchodziłam. Widziałam, ile trudu poświęcił ten człowiek na to, żeby właśnie, tak jak tutaj zresztą, nie wiem, któryś z tych profesorów, co zaznaczyłam, prawda, w tym życiorysie, powiedział, że bardzo wiele głów inżynierskich oczywiście skierował właśnie na elektronikę kwantową. A znajoma, która mi oddała drugą książkę chyba, no nieważne, powiedziała, mówi, ona pracowała w bibliotece na Wydziale Fizyki, mówi, słuchaj, to jeszcze 10 lat temu studenci pożyczali książkę taty, żeby dowiedzieć się, na czym polega, przepraszam bardzo, elektronika kwantowa. No więc jeżeli takiego człowieka nie szanuje się, no to marnie, no. A czy dla Pani ta antysemickość marca? Nie. No nie, no, antysemityzm istniał i istnieje. Właśnie się chyba intensywnieje. No właśnie się zapisałam po raz drugi, bo kiedyś należałam do gminy żydowskiej, potem coś mi się tam nie tego zrezygnowałam i właśnie się zapisałam. Wczoraj odebrałam legitymację gminy żydowskiej. No ku swojemu dużemu zdziwieniu, bo jak gdyby nigdy nie czułam potrzeby tego, a w tej chwili poczułam.
Nic na to nie poradzę, no ale nie podoba mi się to, co się dzieje i to bardzo. To znaczy, jakby pani mogła powiedzieć, jakie są motywacje za tym stojące w tej chwili? Pani Decyzji? No antysemityzm. Który szerzy się, ksenofobia, antysemityzm, no. Który szerzy się, bo jeżeli za spalenie kukły Żyda we Wrocławiu, mieście, które no, trochę znam, bardzo takim intelektualnym i tak dalej, ten pan, prawda, nie dostaje tam specjalnie żadnej kary, jeszcze się wypowiada. Poza tym, no właśnie znaczy ja rozumiem, że każdy naród ma swojego kozła ofiarnego, Żydzi są zresztą zdaje się kozłem ofiarnym wielu narodów, bo we Francji też, prawda, tego. No to mimo wszystko, no, przez te 20 parę lat, prawda, jednak tej prawdziwej demokracji w Polsce, no, czułam, że to idzie w takim dobrym kierunku, no, czego dowodem jest Muzeum Polin i tak dalej, prawda. To szło w takim fajnym, wiadomo, że wśród Polaków, jak gdyby, bo znajoma mnie ostatnio zapytała, mówi, słuchaj, taka młoda dziewczyna mnie zapytała, mówi, słuchaj, powiedz mi, skąd się bierze ten cholerny antysemityzm w Polsce? Ja mówię, no jest wyssany z mlekiem matki. Tak mi to kiedyś moi rodzice mówili, bo nie ma na to specjalnego uzasadnienia, bo Żydów po wyjeździe zostało strasznie mało. I nie ma ich ani we władzach specjalnie, ani tak dalej, ale to jest właśnie takie, no taki właśnie antysemityzm wyssany z mlekiem, prawda, bo w każdej rodzinie, czy też w wielu rodzinach mówi się źle o Żydach. A jednocześnie mam chatę od 20 paru lat na Podlasiu. Ma pani chatę na Podlasiu? Tak. A gdzież to? Między Łapami a Bielskiem Podlaskim, nad samą Narwią. No za bezcen to kupiłam to 27 lat temu. Cudny, co w ogóle ten. I to dzięki takim znajomym kupiłam tę chatę właśnie. No, została przestawiona i tak dalej, i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że ta znajoma, która tam nas pociągnęła, jeszcze jednych znajomych, w pewnym momencie się wkurzyła na mnie i opowiedziała ludziom, że ja jestem z pochodzenia Żydówką. Zrobić mi, bo ja prosiłam, żeby tego nie poruszać. Bo wiem, że to jest, no to Podlasie to jest taka Polska C, prawda? No niestety tak to no, w tej chwili już, prawda, awansuje, ale i proszę sobie wyobrazić, że ja przez te 20 parę lat nie miałam nigdy powiedzenia, wiesz, tam, ty Żydówko czy coś. Wręcz odwrotnie. Taka znajoma tam, chłopka, powiedziała, mówi, słuchaj, ja wiem, że ty jesteś z pochodzenia Żydówka, ale szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie interesuje. Ja cię biorę taką, jaka ty jesteś. No więc same sprzeczności. Bo no właśnie też no, na uniwerku w pracy, no to w ogóle oczywiście nigdy nie było tego tematu. Właściwie w pewnym momencie on zniknął, ten temat, jeśli chodzi o moją osobę. Natomiast no, jak teraz właśnie czytam, słucham i tak dalej, no to po prostu włosy mi prostopadle do głowy stają. Ale właśnie dla tych Żydów, którzy w Polsce zostali po 1968 roku, czy to coś zmieniło powiedzmy w praktykowaniu swojej żydowskości? Czy były jakieś taktyki? Nie. Czy dla pani to coś zmieniło w myśleniu o tym, kim pani jest dla innych? Albo... Nic. Dalej obchodziliśmy w domu ten Paschę. Właściwie to jedyne. No tam mama jeszcze czasami pamiętała Rosh Hashana, prawda, i tak dalej. Oni mieli fajne takie żydowskie powiedzenia, tam curesy, nie curesy i tak dalej, i tak dalej. No my sobie teraz z moją córką przypominamy właśnie powiedzenia moich rodziców. Ale nigdy nie było kultywowania no, religii żydowskiej, zupełnie. Ojciec był totalnym ateistą, totalnym. Takim, że jak ja nawet mówiłam, tato, ale ktoś to światło zapalił. No nie wygłupiaj się, nikt nie zapalił, wiesz.
Totalny. Mama, no też przecież tam w Estonii to raczej kościół, prawda, protestancki. W ogóle też, znaczy, no, obchodziło się święta, kultywowało się tradycje. O, wiadomo, że musiała być maca, że, prawda, śledź, że musiały być jajka w słonej wodzie i tak dalej, i tak dalej. My staramy się z córką to, no, w jakiś tam sposób kultywować, no. Nie, naprawdę, ale to nie pomniejsza tego, że ja się czuję z pochodzenia Żydówką i że czytam z przyjemnością panią Hannę Kral, że rodzice moi są pochowani obydwoje na cmentarzu żydowskim. Właśnie wczoraj byłam, opowiadałam tacie, że dzisiaj przyjdę i będę o nim mówiła. Nic to nie tego, może dlatego, że ja po urodzeniu, jak tylko miałam jakąkolwiek świadomość, dowiedziałam się, że jestem z pochodzenia Żydówką. No, w związku z tym uznałam, że tak jest i cześć, no. Natomiast wachnęłam się rzeczywiście, jak byłam w Izraelu 3 lata temu. Przewodnikiem moim był Dawid Weintraub, jeden z najlepszych przewodników w Izraelu, którego tatę ja znałam w Żydklubie, co sobie przypomniałam. To Leon Pań. Nie pamiętam, jak on miał na imię, możliwe. To z pani pokolenia, tak? Tak. To Robert może. Może. Bo myśmy w Szwecji rozmawiali teraz z Robertem Weintraubem. Tak. I on mi dopiero powiedział, bo jak ja mu właśnie powiedziałam, no tam była wycieczka cała, ja byłam z moją przyjaciółką i ja mu powiedziałam, mówię, Dawid, ja znałam twojego tatę. Jak to znałaś mojego tatę? Ja mówię, no normalnie, z Żydklubu. No nie wygłupiaj się. Ja mówię, no naprawdę. I wtedy on powiedział, że oni w 1968 roku wyjechali z żoną, ale potem żona właśnie z jednym z synów, tam 2 było, z tym Robertem, Leonem, tak? Nie, Leon to ojciec będzie. Aha, czyli Robert, ten drugi syn. To znaczy Leon Weintraub to będzie ojciec Roberta. Leon się urodził jeszcze przed No tak wojną. aha, no on był starszy trochę ode mnie, tak. No, Nie, ale niewiele. nie, no Robert to jest z pani generacji. Tak, no tak. Ale on to jego ojciec. I on nie żyje. Żyje. Nie, To może to jest... to może rodzina. inny, tak. Może inna rodzina. Bo Dawid mi powiedział, że jego tata pojechał do Szwecji z mamą, no właśnie z 2 synami. I potem ojciec pojechał do Izraela z Dawidem, a mama została z drugim synem w Szwecji. I ojciec jego zmarł, chyba już w Izraelu. Natomiast no, Dawid rzeczywiście wspaniały przewodnik, opowiadający z wielką pasją o Izraelu. I no także na przykład jak się tam zwiedzało przez jakiś czas kościoły, to ja mówię, Dawid, bój się Pana Boga, dosyć tych kościołów, ja chcę do synagogi. Więc jak wróciłam, zresztą wszyscy byli no, oczarowani i zachwyceni, bo to była taka wycieczka przez cały, prawda, Izrael. No i tak wróciłam, poszłam do rodziców na cmentarz i mówię, cholera, nie wiem, czyście dobrze zrobili. No ale to już jak gdybym była dużo młodsza, nie wiem, czym się nie zdecydowała. Jednak człowiek się tam czuł bardziej u siebie. Ja się czułam w każdym razie wspaniale. I nawet jeżeli tam się ludzi spotykało i się rozmawiało, no to bardzo mi się to podobało. Pewno na co dzień też życie jest inne, ale z takiej perspektywy bardzo mi się podobało. No już nie mówiąc o tym, że podobało mi się państwo jako państwo. No. Czy to jest tak, niektórzy z naszych rozmówców tak mówią właśnie, że oni nawet jeśli wyemigrowali choćby do Szwecji czy gdzieś, a potem pojechali do Izraela, to po prostu mówią, no tam po prostu jednak jesteśmy u siebie. Nie da się ukryć. Tyle. Tak. Nie da się ukryć tego. Może powiedzieć Pani coś o wyjazdach swoich znajomych?
No mogę. Wiem, że na przykład mojego męża 2 kolegów popełniło samobójstwo, ale nie pamiętam nazwisk ani imion. Natomiast pamiętam też taki nasz wspólny kolega, mama została wywalona z pracy. No tam w PWN-ie, bo to przecież większość, trzeba powiedzieć, że PWN był zdrowo zażydzony, prawda? No i potem wszystkich wyrzucali. No tośmy się z nim tam spotkali właśnie, w strasznym stanie był ten kolega, upiliśmy się zresztą wszyscy dosyć dokładnie. On płakał tak rzewnymi łzami, ten facet, że to w ogóle było porażające. Znaczy powiem panu tak, ponieważ w pewnym momencie została podjęta w rodzinie decyzja, że zostajemy, starałam się nie chodzić na Dworzec Gdański. Chyba raz albo 2 razy byłam. Nie mogłam. Po prostu dla mnie to było coś strasznego. Tym bardziej, że ci wszyscy ludzie, ja wiem, że dzisiaj oni mówią, prawda, zajmują stanowiska naukowcami i tak dalej, ale wtedy była to naprawdę potworna tragedia. Włącznie właśnie z moją przyjaciółką ze szkoły, Elką Bielską. Wiadomo, znaczy tata był Weiss, ale zmienił nazwisko i tak już zostało. Rodzice zostali, ponieważ on był po trepanacji czaszki i tak dalej. Mama zresztą też pracowała w PWN-ie, też została zwolniona oczywiście jej. Tata był radcą prawnym w Ministerstwie Rolnictwa. Myśmy się bardzo przyjaźniły. Mieszkałyśmy zresztą niedaleko siebie na Ochocie. I ona wyjechała sama. I to ją rodzice wyraźnie popchnęli, żeby wyjechała. Oni nie mogli, bo zdrowotnie by nie wytrzymali po prostu. Więc no, nie byłam w stanie, jak gdyby, pożegnałam się wcześniej, natomiast no, z bardzo wieloma osobami, ale nie byłam w stanie. Nie mogłam. A czy jakby jak się odbywały takie pożegnania, czy było też tak, że były, nie wiem, jakieś spotkania? No były jakieś spotkania, ale powiem panu, że tak za bardzo nie pamiętam, no. Nie wiem, może nie chcę, może pamięć mi wyrzuciła, nie wiem, no. Wiem, że również rodziców znajomi wyjeżdżali, no i to też była taka, no to wszystko była straszna trauma, no, która została spowodowana nie wiadomo czym, no. Znaczy, no, spowodowana tym, że oni wyjeżdżają, tylko Pan Bóg raczył wiedzieć dlaczego, no, więc to po prostu, no, atmosfera była okropna, no, okropna. Ja wiem, że moi przyjaciele, no w większości Polacy, prawda, bardzo mną tak otaczali tą, że nie przejmuj się, zobaczysz jakoś tam, coś tam, no. No a poza tym były studia, no, to się trzeba było przyłożyć trochę też, bo to w końcu obcy język, nie? Także znaczy były, no oczywiście, że tak. Ale tak jak mówię, ja mam taką cechę, że pamięć bardzo dużo wyrzuca niedobrych rzeczy. Tym bardziej, że życie każdego z nas nie jest usłane różami. Człowiek przeżył, ja już mam swój wiek, przeżyłam bardzo rzeczywiście sporo rzeczy. W związku z tym część rzeczy po prostu usunęłam. No i myślę, że to też, że część tych rzeczy... Poza tym, tak jak mówię, no, ja w pewnym momencie byłam jednak alienowana przez tych moich znajomych z klubu i tak dalej, no, ponieważ miałam chłopaka geja. To nie było najlepiej widziane wtedy. Dziwne, ale... Aha, znaczy, czyli to też jakby panią... Odsunęło trochę. Odsunęło i tak. Jakby w cudzysłowie wepchnęło w inne kręgi. Tak. Nie było to dobrze widziane. Nie wiem, może tam miałam jakichś adoratorów, nie mam pojęcia. W każdym razie, no, nie było to dobrze widziane. A czy utrzymywała Pani kontakt albo utrzymuje z tymi, którzy wyjechali? Nie. Szczerze mówiąc, nie. Bo to też, tak jak rozmawiam, czy nawet czytam, tak, tutaj te inne wywiady, no to często jest też taki
to też jest moment podejmowania pewnej decyzji, czy ten kontakt kontynuować, czy go nie kontynuować. Ja panu powiem, no to mnie się wydaje, że to raczej inicjatywa powinna była może trochę wychodzić od... Znaczy, wie pan, na przykład jest coś takiego, siedzę w restauracji jakiś tam czas temu, siada, przepraszam, ale chyba nie. Siada stolik dalej kobieta. Więc patrzę na nią, ona na mnie, ja mówię, ty Baśka to ty? No ja, Baśka Toruńczyk. Czyli również osoba, która, nie wiem czy ona chyba wróciła, Barbara. Więc, no to, a co słychać, a tego? No w porządku, ona chyba jeszcze wtedy była za granicą, więc jak tam się żyje, w porządku, a jak u ciebie, czy wyszłaś za tatka, bo my się ze szkołyśmy znały. I potem ze środowiska, bo ona swego czasu była, zdaje się, dziewczyną Adama właśnie, Michnika. Więc ja bardzo chętnie. Natomiast Irena, prawda, Gross, no, która studiowałyśmy, znaczy one tam były o rok wyżej, bo ja przez rok się nie dostałam na romanistykę. Też jak gdyby, no, oczekiwałam od tej mojej przyjaciółki Elżbiety, prawda, jak wyjechała jakieś tam, no nie bardzo, miałam kontakt z jej rodzicami, w związku z tym wiedziałam o niej. Prawda? I to by było na tyle. No jak rodzice odeszli, to... Znaczy też był moment, kiedy był pogrzeb jej mamy. Ja akurat bardzo przedtem, krótko, była tragedia w naszej rodzinie, bo zmarł chłopak mojej córki. W związku z tym ja w ogóle nie chodziłam na żadne pogrzeby. W związku z tym nie poszłam. Może był to moment, kiedy bym nawiązała z nią kontakt. No poza tym wie pan, no, mąż Polak, prawda? Zupełnie nic z antysemityzmu, broń Boże, zupełnie, wręcz odwrotnie, bardzo był dumny, że ma, prawda, żonę z pochodzenia Żydówkę. W związku z tym to towarzystwo było takie, no, polskie, tam byli jacyś Żydzi, ale no, ci, którzy zdecydowali się jednak zostać. Gdybym pan w tej chwili zapytał, żebym wymieniła, to chyba nie wiem. Oni wszyscy tylko wiedzieli, że ja jestem właśnie z pochodzenia Żydówką. Też zawsze mówili, że pyskata taka. No, również po 3. roku studiów pojechała cała, zresztą tam rok romanistyki, pojechaliśmy do Krakowa. Ja wtedy po raz pierwszy pojechałam do Auschwitz. Wiedziałam, że nigdy w życiu, nigdy. Więc mówię, może ja nie należę do martyrologii narodu żydowskiego. Może ja to odrzucam. Kocham Polskę. A szczególnie, prawda, jeszcze szczególnie jak mam tę chatę. Moja córka czuje się absolutnie Polką. Wie, że jest z pochodzenia żydowskiego. Moje wnuki też, prawda? Natomiast nie mamy w sobie, tak jak panu powiedziałam, przez tych 20 parę lat demokracji w Polsce ja się czułam cudownie. Ja widziałam, że ten antysemityzm, no to tam wśród prymitywnych jakichś ludzi, proszę bardzo, ale tak to naprawdę, no po prostu widziałam, że to idzie w takim cudownym kierunku. Ja się czułam bardzo dobrze, nie czułam, owszem, mam znajomych, prawda, włącznie z dziećmi Holokaustu właśnie. To była przyjaciółka mojej mamy, a teraz jak gdyby robi za moją starszą siostrę. Mam kontakt. Ona zawsze mówiła, ty nie boisz się antysemityzmu. Ja mówię, Reniu, no ale czego się mam bać? No nie ma w tej chwili, nie czuję tego zupełnie. A bo ty taka optymistka jesteś. A w tej chwili poczułam. Nie to, że ja się boję, bo już za stara jestem, żeby się bać, ale po prostu nienawidzę tego. Bo zrobiło to tyle krzywd. Ja nie wiem, jak mój tata, powiem szczerze, ja nie wiem, jak on sobie poradził ze świadomością, jak wrócił, że całe jego rodzeństwo zginęło, poszło z dymem. Nie wiem. Zawsze był optymistycznie nastawiony do życia.
bardzo tak, no tak jak ja tu powiedziałam, taki bon vivant, prawda? Lubił przyjęcia, lubił, prawda, bawić się, no lubił, kochał życie. No, ja może po nim to odziedziczyłam, że bardzo kocham życie. I niekoniecznie muszę się wdawać właśnie w jakieś takie, no, martyrologie. Nie. Bo Pani mówi o antysemityzmie, po tym, czy ten, bo tak, czy to chodzi o sprawy, ja tak tutaj jak rozmawiam z Panią i z innymi rozmówcami, mówimy o tym współczesnym antysemityzmie polskiego społeczeństwa. Dla mnie to jest osobiście, coraz gorzej się z tym czuję, ale to jakby dla mnie to jest kwestia takiego jakiegoś prymitywizmu strasznego, który mnie przeraża, jak widzę, że on jest. I tak zastanawiam się, czy to jest kwestia jakby kwestia ogólnoludzka, kondycji ludzkiej, czy polskiego społeczeństwa. I czy w tym marcu 1968 roku Pani odczuwała, że jest to, bo mówi się o tym, tak, no, że jak jest polityczne zaplecze tego wszystkiego, ale i sterowanie i tak dalej, czy jednak odczuwała to Pani jako bezpośrednio nie, znaczy, jako wyraz myślenia polskiego? Nie, znaczy ja to uważałam, że jest to protest głównie studencki, nie tylko, jak się potem okazało, prawda, Polaków, a w tym Żydów. Ale ja nie odczuwałam tego, że ja strajkuję, że dostałam w głowę, prawda, idąc po ulicy pałką pod Politechniką czy pod Uniwerką, dlatego że jestem Żydówką. Nie, jestem Polką. Po prostu. Natomiast ja Panu powiem, jeżeli partia PiS rośnie popularność tej partii, no to przepraszam, to ja mam tylko jedno określenie, że po prostu jesteśmy narodem kretynów. Nic więcej ja nie mogę dodać. No. Znaczy, jeżeli ludzie nie widzą tego, co się dzieje, prawda, w jakim kierunku to zmierza, to znaczy wyjście z Europy, z Unii Europejskiej, to co? Cofamy się do średniowiecza, czy co? No bo tak to będzie. No. Zresztą to jest cudowna rzecz zupełnie. No. Ja tam u siebie, znaczy, wie Pan, no, rola Kościoła tutaj jest. Przecież to, co ja słyszę tam u siebie, jak ci ludzie wracają z Kościoła, to jest porażające zupełnie. Więc, no niestety, no ja nie wiem, no trzeba chyba ogólnie powiedzieć, że po prostu głupi naród. No tak, ale też chodzi o to, jeśli chodzi o kampanię antysemicką marca, czy ona była możliwa, znaczy to nie o to chodzi, to jest pytanie retoryczne, czy ona była możliwa bez podchwycenia przez polskie społeczeństwo. Pytanie jest, jak Pani wtedy czuła, dlatego też pytałem o to, czy to było zaskoczenie dla Pani. Czy Pani czuła, że to właśnie zostało podchwycone, czy Pani czuła, że no nie wiem, bardziej to... Nie, czułam, że zostało podsycone. Ja nie czułam, szczerze powiem Panu, że ja... Znaczy, no parę razy zdarzyło mi się w życiu, prawda, że na przykład ktoś zaczynał mówić o Żydach źle przy mnie. Więc najpierw reagował mój mąż natychmiast i to włącznie ze swoim najserdeczniejszym przyjacielem. Powiedział, o co ci chodzi, moja żona jest Żydówką, jak ci się nie podoba, to tam są drzwi. A poza tym przeczytaj sobie trochę, bo za inteligentny jesteś na to, żeby takie straszliwe androny głosić. Natomiast ja, no albo sama mówiłam, zaraz przepraszam, a jakie pretensje są do Żydów? Bo ja jestem Żydówką. Jak to? Ja mam pokazać akt urodzenia, czy co? Więc nie, to z głupoty wynikało. W większości, znaczy dopóki nie robi się tego ksenofobicznego nastroju, który w tej chwili panuje, do tego stopnia, że prawda, ktoś jedzie tramwajem i mówi po niemiecku z drugą osobą i prawda, tralalala. Ja mam teraz partnera, moim partnerem jest Francuz, który mieszka na Podlasiu.
tak, wybrał sobie, prawda, ten. No nie będę już mówiła ten, ale ja mu mówię, słuchaj Pier, no to teraz niedługo, zobaczysz, przyjedziesz do Warszawy, wsiądziemy do autobusu, bo zaczniemy rozmawiać po francusku i nie wiem, jaka będzie reakcja. Więc to jest straszliwa ksenofobia, no, która ogarnia, no a ponieważ Żydzi zawsze byli tym kozłem ofiarnym, no to skrupia się, prawda, no teraz jeszcze na muzułmanów. Zamiast to, co na przykład zaobserwowałam w Izraelu, co mi się strasznie podobało. Myśmy mieszkali w Betlejem w części arabskiej w hotelu. I ten Dawid jechał do tej granicy, wysiadał, mówił, słuchajcie, to teraz przejmuje was pani tralalala, a rano się spotykamy. W ogóle tam nie było jak gdyby problemu. I on mówi, słuchajcie, a dobrze, a w środku Paryża czy Londynu autobus nie jest wysadzany w powietrze? Też. Więc nie przesadzajmy z tym niebezpieczeństwem, które czai się w Izraelu. Oni to jakoś na swój sposób właśnie, szczególnie myślę Żydzi, no właśnie zrozumieli, że są pewne granice. To mi się strasznie podobało. Natomiast w Polsce, no, przyznaję panu rację, no, nie należymy do społeczeństwa intelektualistów. No. Znaczy w Polsce są chyba po prostu cały czas fobie i tak samo antysemityzm polski to jest taka fobia. To tak jak pan mówi, no ten kozioł ofiarny, ale to jest po prostu nierealne. Ja panu powiem, też to, co profesor Śpiewak poruszył, bardzo moim zdaniem słusznie, no to jest właśnie ta czerwona burżuazja, która po wojnie, był pan pewno na Nasza klasa, no to idealnie pokazuje, no idealnie, no niestety, ja nie mówię, że, ja ani nie bronię tutaj Żydów, bo wykazywanie, prawda, takich instynktów jest, no, bardzo niedobrą rzeczą, bo jeżeli, prawda, znaczy ja rozumiem, że można być ministrem, czy nie wiem, szefem i tak dalej, no ale faktem jest, że no, prawda, Żydzi jednak bardzo opanowali, może dlatego, że wśród nich było tylu komunistów, opanowali no, bardzo ważne stanowiska w Polsce. Polacy, no, oczywiście, że niesłusznie, bo mogli sami pretendować do tego, mieli pretensje, prawda? Bo jeżeli, powiedzmy, mojej koleżanki tata był głównym prokuratorem w wojsku, no to przepraszam, ile istnień ludzkich przestało istnieć, prawda? Więc Polacy się przeciwko temu buntowali. Ja wtedy nie zwracałam na to uwagi. Powiem szczerze, że z wiekiem to mi przyszło i właśnie jak gdyby może profesor Śpiewak też otworzył właśnie oczy na to, że no i Nasza klasa, bo sztuka, po której ja w ogóle wyszłam, no w strasznym stanie, w strasznym. Ida, film, to samo pokazuje, prawda? Ta pani prokurator, no... Ale, przepraszam, no, tworzy się takie wrażenie, że, no nie wiem, to tylko Żydzi zajmowali... No to oczywiście jest nieprawdą. To jest nieprawdą, no bo jednak ktoś, no przepraszam, ale jednak powiedzmy, no, nie Żydzi zajmowali, no, też budowali to państwo, także to jest... Nie, ależ oczywiście ja jestem, to znaczy ja nie mówię, że to jest ten, tylko to między innymi prawdopodobnie no, był ten bodziec do jeszcze większego antysemityzmu. Jednocześnie, no właśnie, no zawsze poza tym tak się utarło, że jesteśmy narodem niegłupim. No bo pewno tak jest, no. Chociaż wśród nas są idioci, pewno też. Ale oczywiście to nie powinien być żaden to, że muzułmanin, prawda, czy też ten wysadzają, nie wiem, coś tam, zamach jest, to nie znaczy, że wszyscy Azjaci i muzułmanie są terrorystami, no. Nie, no bo to zaangażowanie, i tak samo ta przynależność jeszcze przed wojną, tak, do Komunistycznej Partii Polski i tak dalej, potem zaangażowanie tej generacji w budowanie tutaj Polski Ludowej, no też wynikało z jednej strony z tam, nie wiem,
częściowo sytuacji materialnej, socjalnej, ale z doświadczenia antysemityzmu. Tak samo to, o czym Pani mówiła. Budowa równego społeczeństwa po prostu. No oczywiście. No. I tak być powinno. Jakby, no tylko, że u nas to poszło... To wepchnięci trochę też, jakby, znaczy w sensie mechanizmów, tak? Znaczy wie pan, bo jak ja na przykład, bo na mnie film Ida zrobił nieprawdopodobne wrażenie. Może dlatego, że prawda, Paweł Pawlikowski jest kuzynem mojej koleżanki. Ale no właśnie ta postać tej pani prokurator, która w sumie została tą panią prokurator, po pierwsze była niegłupia, skończyła studia, ale dwa, została dla jakiejś podświadomej zemsty. Prawda? Za to, że zabito jej rodziców, że ukradziono dom, że zabito jej syna i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli, no dla mnie to jest właśnie takie, i to nie tylko w obrębie Polacy, Żydzi i antysemityzmu, prawda? To jest właśnie ta nienawiść, która powoduje, znaczy inaczej, ja po przeczytaniu życiorysu Zingera, napisanego przez panią Tuszyńską, którą poznałam zresztą, bardzo sympatyczna kobieta, ona tam opisuje takie sztetl, w którym właśnie żył, prawda? No więc tak, Żydzi, po pierwsze byli Żydzi, którzy nawet nie znali polskiego. To zupełnie tak jak teraz muzułmanie we Francji, prawda? Ale oni niczego nie chcieli. Oni chcieli sobie żyć w tym swoim miasteczku, prawda? I teraz tak, oni się alienowali. No to byli jeszcze bardziej, to byli alienowani przez Polaków, no bo oni stanowili pewną społeczność, dosyć związaną. No po pierwsze tradition, prawda, no, która Żydom pozwoliła przetrwać tyle wieków. No to jeszcze bardziej się alienowali, bardziej się jakoś tam supłali. No to jeszcze bardziej byli. To jest cercle vicieux, jak mówią Francuzi, czyli jak to powiedzieć, koło. No, znaczy, że po prostu to jest sytuacja bez wyjścia czasami. I myślę, że stąd to się brało też. To świetnie właśnie Zinger tam opisał, no, że to właśnie coś takiego. I myślę, że to, tylko że dzisiaj, na miłość Pana Boga, w XXI wieku, no nie. Bardziej, że Żydzi w Izraelu nawet się nie alienują, no. Oprócz oczywiście Hasydów, no ale to już jest zupełnie co innego. Bo mnie też ciekawi Michnika, tak? To jest ten klub poszukiwaczy sprzeczności. Tak? Było to bardzo ciekawe. Jakby jak pani dojrzewa, że tak powiem, jak dojrzewa pani świadomość polityczna? No, dzięki tym dyskusjom, które tam się odbywały. Naprawdę. Znaczy, szczerze mówiąc, ja na ogół siedziałam i słuchałam. Ponieważ no, to wiedza, którą posiadali, znaczy oni zapraszali również, prawda, no, ludzi doświadczonych, starszych, no, profesorów i tak dalej, polityków. No i odbywały się dyskusje, no, w których naprawdę to było tak budujące, znaczy to tyle dawało, ponieważ no, gdzie myśmy się mieli nauczyć, prawda, co to był Katyń i tak dalej, no najwyżej w domu. I to by było na tyle, prawda? Natomiast tam człowiek poznawał jak gdyby historię Europy, świata, w tym Polski. Jak to się rozwija, jakie były tendencje polityczne. Jak to wyglądało we Francji czy w Anglii, no to ja tam się tego uczyłam, no bo nie bardzo był dostęp, no oprócz Wolnej Europy, prawda, radia, to nie bardzo był dostęp do tego, co się de facto w Polsce dzieje. No, że nie można czytać Le Monde'a, że nie można, prawda, mówić to, czego się chce, że gazety wszystkie, prawda, tata, radio to samo, telewizja to samo, to było straszne. To było straszne, dla mnie to było straszne. I właśnie ten klub Michnika no, dawał takie szersze horyzonty. No, ludzie opowiadali, prawda, czym się interesują, co przeczytali, może mieli większy dostęp, prawda, niż część ludzi. No. To było bardzo dużo, bardzo. To tworzyło jak gdyby świadomość, no, świadomość polityczną i społeczną, która wybuchła prawdopodobnie również w 1968 roku. Czyli jak to wpływało na pani
No wpływało. spojrzenie na obecne realia, ówczesne realia. No wpływało, bo mówię, no rozszerzało mi po prostu horyzonty bardzo, bardzo, naprawdę. No bo człowiek nie bardzo było gdzie przeczytać, dowiedzieć się czegoś, prawda? No to właśnie tam człowiek bardzo rozszerzał swoje horyzonty polityczne i społeczne. A czy dyskutowała Pani, nie wiem, ze swoim ojcem na przykład? Tak. Na tematy polityczne? Tak. No tak. Czego dotyczyły takie rozmowy? No właśnie tego, znaczy tata bronił trochę tego socjalizmu cholernego, no, bo mówił, wiesz, ale zobacz, równość, coś tam. Ja mówię, jaka równość, gdzie? Zobacz, w jakim ty mieszkaniu mieszkasz, ty autorze, wiesz, bestselleru, rozumiesz, o elektronice kwantowej. To jaka to jest równość? Popatrz, sąsiedzi, rozumiesz, no, znaczy, nieważne, to nie chodziło o to, że sąsiad, prawda, który jest głupszy, ma samochód, ma coś tam. Nie, mój tata nie był tą osobą, która potrafiła jakoś tam, prawda, był do przesady uczciwy. Oczywiście, że z nim rozmawiałam i powiem szczerze, że no, otwierało mu się sporo, znaczy przekonywałam go do wielu rzeczy, do tego stopnia, że no, jak zwyciężyła, jak po przemianie, powiedział, wiesz co, ty miałaś rację. Mieliście rację, po prostu. Chwała Bogu, że skończyła się ta cholerna komuna, że można w tej chwili czytać, pisać, jeździć, po pierwsze jeździć. Jeszcze takie, ponieważ Muzeum Polin przygotowuje ten program marcowy, w zasadzie jest przygotowany, ale tak naprawdę, no właśnie, w przyszłym roku będziemy przywoływać ten marzec. I teraz... Straszne 50 lat, to jest koszmar. Tak. No. I teraz tak, jakie przesłanie Pani zdaniem powinno się podążać za przywoływaniem tego? I czy w ogóle ma sens mówienie o tym współcześnie? Ma, bo ludzie nie wiedzą. A szczególnie pokolenie, no, nawet mojej córki, to myślę, że nie za wiele o tym wie. Ma ogromne znaczenie, no bo jest przeciwko ksenofobii. To jest moim zdaniem główne przesłanie tego wszystkiego. Pokazać, że Żydzi są takimi samymi ludźmi jak cała reszta. I że nienawiść jakakolwiek może spowodować tyle tragedii, tyle zła, że, że to jest nie do ogarnięcia. I to jest moim zdaniem, bo nie wiem, dla mnie robienie, powiedzmy, znaczy ja panu powiem, może dlatego, że ja mam kontakt czasami z Adamem Michnikiem, który naprawdę nie robi z siebie żadnego geroja, jest wspaniałym człowiekiem, który po prostu mówi to, co myśli, co zresztą wspaniale przy rozdaniu nagród Nike, prawda? Nie boi się, nigdy się nie bał. Więc naprawdę, tak jak wczoraj, nie wiem, czy pan oglądał Frasyniuka w Kropce nad i, ja po prostu, byłabym go ucałowała, bo on myśli i mówi tak jak ja. I to jest właśnie przeciwko, dlaczego w tej chwili piętnuje się tych rezydentów biednych, tych lekarzy? Na miłość boską, nie można, u nas ciągle się kogoś piętnuje, A może pomyśleć, może ci ludzie, którzy wtedy w 1968 roku wystartowali, byli przeciwni, to może chcieli tą komunę szybciej obalić, która robiła tyle zła. A może chcieli się przeciwstawić antysemityzmowi, który zaczął się rodzić, który pan Moczar, prawda, rozszerzał coraz szybciej. Że to jest właśnie przeciwko ksenofobii. To jest, wszyscy jesteśmy, bardzo przepraszam, jestem romanistką, równość, wolność, braterstwo, a nie Bóg, honor, ojczyzna. W Białymstoku, prawda, na samym tym, widział pan to, prawda? Bóg, honor, ojczyzna. A ja bym chciała, żeby było wolność, równość, braterstwo. To jest ta różnica. I ja bym chciała, żeby właśnie ta rocznica marca była pod hasłem równość, wolność, braterstwo.
Naprawdę, może niech pan poda taki pomysł, no, może gdzieś napisać. Równość, wolność, równość, braterstwo. To może i napisać to w wielu językach. No bo to jest najcudowniejsze hasło, jakie Francja stworzyła, no, a właściwie Francuzi, prawda? A nie Bóg, honor, ojczyzna. Bo Bóg może być różny. Honor też, jak widać. A ojczyzna też może być różna. I dla mnie te obchody są absolutnie, są cudowną rzeczą. Tylko, no mówię, no to jest przeciwko właśnie Bóg, honor, ojczyzna, naprzeciwko wolność, równość, braterstwo. Kontrasty. No tak, to na pewno jest, to znaczy takie postawienie pytań, o co tak naprawdę, co jest najważniejsze i jakby co tak naprawdę... No wolność, to nam dawał upadek komunizmu, prawda? To dawa nam wolność. No, to, co szło przez tych 20 parę lat, było wyraźną wolnością. To, że mógł pan wyjeżdżać, to, że mógł pan mówić to, co chce, to, że pan słuchać to, czego chce i oglądać to, i czytać, prawda? Równość, no bo właśnie może nie bierzmy, ja wiem, że wtedy był król, ale może w tej chwili, no może nie róbmy różnicy między, prawda, nie wiem, no katolikami a Żydami. No to jest też równość, no i jednocześnie braterstwo, prawda? No właśnie. Bratajmy się. Czym jest to braterstwo? No, znaczy ja nie neguję, bo ja również, ponieważ mieszkam w Polsce, obchodzę Wigilię, obchodzę święta Bożego Narodzenia. No to jest właśnie chyba to, nie? A jednocześnie obchodzę Paschę. I moi znajomi bardzo często też, no, bo ja tam czasami zapraszam, ponieważ oni wielbią rosół z pulpetami, no to moja córka robi najlepsze pulpety na świecie. W związku z tym zapraszam znajomych i oni obchodzą razem. To jest to. To jest XXI wiek, a my idziemy w coraz gorszym kierunku, do średniowiecza. A jeśli chodzi o społeczeństwo francuskie, ma pani takie porównanie? Czym ono Znaczy, się różni od mam porównanie, jeśli chodzi o kulturę. Znaczy, no ja panu powiem, to co ten mój partner mi opowiada, no tam też się antysemityzm posiał zdrowo, prawda? On mi ciągle mówi, nie idealizuj Francuzów, ale jeśli chodzi o kulturę życia, no nie mieli komuny, nie mieli wojny. Poza tym nie została wyniszczona inteligencja, która w Polsce, z tego co mi się wydaje, że komuna skutecznie, prawda, niszczyło, bo proletariat był najważniejszy. I to mnie boli najbardziej, mnie osobiście i moich znajomych. Niszczy się resztki inteligencji. Komuna zniszczyła, prawda? No potem, bo dokładnie, to właśnie między innymi też był protest, to był też, na tym też polegał antysemityzm, że bardzo dużo ludzi inteligentnych, no niestety wywodziło się, prawda, właśnie byli ludzi, Polakami pochodzenia narodowości żydowskiej, prawda? To było niszczenie, przecież kto wyjechał w 1968 roku? No głównie inteligencja, nie? Tak niewiele nas się zrobiło w tym kraju. Potem, jak gdyby po upadku tej cholernej komuny, prawda, ten okres tych 26 czy 7 lat, no właśnie stawiał na inteligencję, elita, którą się teraz niszczy. I to jest też antysemityzm na tym polega, no, że właśnie niszczy się inteligencję elity. Przecież ja do elit się nigdy nie zaliczałam. Nie? Nie. Jako profesor uniwersytecki? No to nie profesor, bo ja byłam starszym wykładowcą, czyli ja prowadziłam lektoraty. Nie. Bo wie pani... Znaczy może byłam tak traktowana, ale u mnie na wsi, na przykład mój ukochany gospodarz, mówił do mnie pani profesor i do dzisiaj tak mówi, mówi pani profesor. Ja mówię, no dobrze Wiesiu, słucham cię.
ale to niezłośliwie, z szacunkiem. Bo to jest coś takiego, Zygmunt Bauman o tym pisał, jeśli chodzi o Żydów właśnie, Tak. i o te kwestie. Też mi się to przypomina, jeśli pani mówi o tej, znaczy to jest to, o czym rozmawiamy, równość, wolność, braterstwo, ale że antysemityzm wypchnął tak naprawdę Żydów na te pozycje, to znaczy na pozycje intelektualne i na taką na pozycję, w której oni intelektualnie musieli szukać innych wartości, które jednocześnie są tymi wartościami bardziej ogólnymi, w sensie uniwersalnymi, bardziej no, humanistycznymi, na czym zresztą no, socjalizm też gdzieś tam, czy komunizm się ideowo opierał, tak? Tak. Ale że to właśnie antysemityzm to w dużej mierze zrobił. Mi się przypomina taka wypowiedź jednego z moich tutaj rozmówców, emigranta marcowego ze Stanów Zjednoczonych, który był tutaj taki, przyjechał no taki bardzo krytyczny i do Polski, no widać, czujący ogromną taką Niechęć. No, żal. Tak. I on mówi, okej, to wy nagrywacie wspomnienia migrantów marcowych, chcecie to pokazać na wystawie, okej, no, ale to nie o to chodzi, bo spójrzcie na siebie. On mówi ja na siebie, czyli jako na polskie społeczeństwo, ja jako Żyd. Byłem Żydem, ale byłem Polakiem. Ja tutaj żyłem i byłem pełnoprawnym do pewnego czasu obywatelem. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Natomiast pytanie jest takie, dlaczego tą różnicę istotną uczyniłem nie ja, tylko to polskie społeczeństwo uczyniło tą różnicę tożsamościową tak mocną, że uniemożliwiło to jakby moje funkcjonowanie w społeczeństwie. Także powinniście spojrzeć na siebie bardziej niż na mnie, tak? Jakby też to, jeśli się pytam o czym mówić przy okazji jakby marca, to też właśnie czasem się zastanawiam, no, żeby też powiedzmy te obchody nie uciekły w taką stronę takich ogólników, tak? Że jednak powinniśmy też myśleć po prostu o tym społeczeństwie, w którym się to wydarzyło, tak? No ale to w sensie, znaczy w sensie oskarżania? Nie oskarżania, nie wiem, ale zastanawianie się nad tym, dlaczego realnie tak się stało. Ale proszę spojrzeć, że to również, to jest pewno też i może mała część tego całego problemu, ale teraz właśnie jak pan tak mówi, to tak sobie pomyślałam, analizując jeszcze raz film Ida, że dlaczego na przykład wytykano to, patrz do Niemców, prawda, to jest Żyd, szmalcownicy. Dlaczego? No bo oni przejmowali przecież gospodarstwa. W 1968 roku myślę, że Esbecja bardzo piękne zajęła mieszkania po Żydach, którzy wyjechali. Więc w tym jest również pewna jakaś i też część mała, ale merkantylna, no po prostu forsa. No ja myślę, że dosyć duża. No. A szmalcownicy przecież też dostawali, oprócz tego, że zajmowali chatę, to jeszcze od Niemców pewnie jakąś forsę dostawali za to. A ja nie wiem, czy w 1968 roku, no tutaj nikt nikogo nie wypychał, no jak gdyby to były decyzje, znaczy ja nie słyszałam, żeby kogoś przymusowo, prawda, znaczy jak mu nie dawano pensji, no to przymusowo, to był to przymus oczywiście. Ale jakieś takie sytuacje... Nie było, nie słyszała pani? Nie słyszałem. Bo ja słyszałem to ja zupełnie tam z drugiej ręki, ale że o sytuacjach jednak takich, że jak mówię, to było przez niektóre osoby po prostu wykorzystywane, no powiedzmy, żeby usunąć kolegę ze stanowiska, na które ja mogę głosować. Tak, czyli podstawić mu nogę. On mówiło tak o Izraelu, że jest i go usunę. Tak. Albo... No to samo, co doniesienie do Niemców, że tu mieszka Żyd. To samo, no. O Boże. Nie, powinno się natychmiast wyemigrować.
powołać. No widzi pan, to takie dyskusje to są straszne, bo to też tak uświadamia jak cholera parę rzeczy. No. Nie no chyba... Nie, ale... Znaczy czuje się pani dobrze w Polsce przecież? W tej chwili nie. W tej chwili nie. Znaczy mówię, w tej chwili, gdybym była o 20 lat młodsza, pomyślałabym. Ale to jest PiS, to nic innego. To jest wszystko to, co się dzieje wokół mnie. Nienawidzę tego. Nienawidzę. To jest właśnie przeciwko... No to jest to, o co walczyło się, o co poniewieranie Wałęsy i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu, no, wyżygać się można, przepraszam za brzydkie słowo, ale naprawdę to jest dla mnie, to on przeskoczył płot i nikt inny. No, nie, naprawdę. No. Mówię, że część tych ludzi, która zmarła, włącznie z profesorem Bartoszewskim, który 2 lata temu, na tydzień przed jego śmiercią, tu przy pomniku, prawda, wszedł na tą i mówił no, przepięknie, bo ten ksiądz Lemański, który szedł, prawda, który miał habit, a jednocześnie, no po prostu człowiek patrzył na to a jednocześnie przemówił pan prezydent i powiem szczerze, że jak schodził, to wszyscy się odwrócili, a ja w ogóle tyłkiem się odwróciłam, a tak wszyscy byli tak lekko, nikt się na niego nie patrzył. A to właśnie przemówienia tych ludzi, no bo i powiem na przykład 2 lata temu, na 19 kwietnia, to były dzikie, zwarte tłumy. Ja w ogóle byłam w szoku zupełnym. Poza tym w ogóle jakaś taka, może dlatego, że w tym roku była taka pogoda, była nie najpiękniejsza, ale w zeszłym roku to było naprawdę coś niesamowitego. Była ładna pogoda, no to też dodaje jednak uroku. No. Ja w tym teraz mówię panu, gdybym była młodsza, nie trawię tego. Nie trawię. No tak, ale jednak polskie społeczeństwo jest, że tak, nie chcę mówić, że podzielone, nie o to chodzi. Chodzi o to, że są jest i takie siły, i takie siły, tak? No tylko tej pozycji coś tak nie za bardzo widać, no. W każdym razie ten przewodniczący, prawda, no przepraszam, ale nie mam specjalnego estymy dla tego pana, no. A czy po tym 68 roku, czy pani, czy państwo myśleli o emigracji? Taki temat już się nie pojawił? Nie. To już się nie pojawiało. To znaczy tak, po pierwsze rodzice dosyć często no, wyjeżdżali do Talina, no bo to Związek Radziecki był, prawda? Więc mama była zadowolona, bo znaczy w ogóle to najlepszy numer to zrobił mój tata. Mianowicie w 56 czy 55, już nie pamiętam, on dostał delegację do Moskwy. No bo on tam pracował w jakimś tam już zjednoczeniu, coś tam i dostał delegację do Moskwy. Moja babcia, mama mojej mamy, ona dostała rozkaz powrotu do Talina po wojnie z tej Syberii, a mama z ojcem wróciła do Polski. I babcia tam już no, w nie najlepszym stanie była, bo chora była. I proszę sobie wyobrazić, że mój tata wsiadł w pociąg, bez prapustki, bez żadnej przepustki, bez niczego. Wsiadł w pociąg i pojechał do Talina z tej Moskwy. Faktem jest, że on świetnie po rosyjsku mówił, świetnie. No ale że on się nie bał, no bo tam chodziło o przejęcie jakichś ostatnich dokumentów, jakichś tam precjozów, no, prawda, coś w tym rodzaju. I zrobił to. Więc nie miał też mój tata w sobie właśnie takiego strachu. No. Oni potem właśnie jeździli często do Talina. Ja zresztą też wtedy byłam pełna podziwu, bo ci Estończycy to byli jeszcze bardziej oporni niż my. Prawda? Poznałam tam Estończyków, którzy po rosyjsku mówili 500 razy gorzej niż ja, albo takich, co w ogóle nie mówili po rosyjsku. No, niesamowity naród zresztą, polecam Tallin, bo to przepiękne zupełnie miasto jest. Odbudowane nieprawdopodobnie, zresztą częściowo przez Polaków. Więc oni jeździli. Wiem, że w Szwecji byli. Tata jeździł dosyć dużo, ponieważ no, właśnie z tego Komitetu Nauki i Techniki, no ale potem z kolei jako ten szef tego przeglądu telekomunikacyjnego też tam trochę jeździł. On lubił zresztą, on był obywatelem świata.
tata bardzo lubił podróżować i tak dalej. No, no i już. A jak się mama nazywała? Bo to nie padło tutaj. Rubinstein. Ale nie z tych Rubinsteinów, nie. A na imię? Anna. Anna Rubinstein. I ona coś opowiadała o swojej rodzinie No to była taka, znaczy mój dziadek w ogóle był armatorem. Babcia była dentystką. No i to była taka inteligencja żydowska na dosyć wysokim poziomie. Drudzy dziadkowie ze strony prababci mojej, to by oni mieli z kolei sklep z futrami. To byli cholernie bogaci ludzie. No ale co z tego, no. Znaczy jest jeden dom, myśmy z Agnieszką właśnie odkryły jakiś jeden dom w Tallinie, ale chyba nie jesteśmy tam w stanie za bardzo więc ona, no to ja poznałam jej koleżanki, które przyjeżdżały do Polski trochę też. Mama, no ja tam byłam z mamą właśnie w okresie absolutnej komuny, nie dostałam przepustki, bo chciałam do Petersburga pojechać, nie było możliwości. Ona opowiadała, no wspaniałe rzeczy, bo to byli bardzo bogaci ludzie, w związku z tym życie na, prawda, wysokim poziomie i tak dalej, no. No była jedynaczką. Nic nie miała rodzeństwa. Dziadek, jej tata zmarł przed wojną, na jego szczęście. No a mama właśnie ze swoją mamą i jeszcze z babcią uciekały. No ona opowiadała, że prawda, jak się tam Rosjanie weszli do Estonii, to też zaczęli niszczyć inteligencję, między innymi również i żydowską oczywiście. No i właśnie mama opowiadała tam, no jakieś tam, też wywalanie z pracy, coś tam. No i one właśnie uciekły wtedy w sumie do Rikucka i tam mama spotkała ojca. Tam zostałam poczęta zresztą. Dlatego się boję zimna. No, jestem straszny zmarzluch. No i to właściwie no ona kochała tę Estonię, to w sposób zupełnie obłędny. No. Tallin swój kochała i nie dziwię jej się, bo jest oczywiście miasto przepiękne, położone nad samym morzem. Przepiękne. No i już. Pani Felicjo, na koniec, czy coś chce Pani jeszcze dodać? Co nie padło? Co powinno zostać powiedziane? Zdaniem? Bo ja wiem, no to po pierwsze, że strasznie się cieszę, że jest to muzeum. Byłam tu na tej stałej wystawie już chyba z 5 razy, bo wszystkich znajomych oprowadzam. To, że jestem otoczona przyjaciółmi, którzy, no bo ja wiem, bardzo szanują tę moją żydowskość, prawda, jeżeli to można tak określić, że mam wspaniałych przyjaciół i rodzinę zresztą. No, że bardzo bym chciała, żeby to poszło w takim normalnym kierunku, jak było, prawda, 2 lata temu jeszcze, żeby to poszło w takim właśnie europejskim, światowym. To było coś wspaniałego. Ja się czułam obywatelką Europy wtedy. A teraz się czuję obywatelką Polski, która schodzi, prawda, do tyłu. I cieszę się, że będą obchody marcowe, bardzo. Jeżeli potrzebujecie w jakiś sposób, nie wiem, coś z francuskim do czynienia, bardzo proszę. Ja władam tym językiem nadal. Więc nie ma problemu, naprawdę. Coś tam przetłumaczyć, czy oprowadzić kogoś, proszę bardzo. Ja jestem zawsze do dyspozycji, ponieważ no właśnie, chyba że w lecie, bo w lecie to jestem tam na Podlasiu, ale tak to jestem, bardzo chętnie, bardzo się cieszę, że będą te obchody. Przeraża mnie tylko, że to było tyle lat temu.